Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z kolejnymi grami o dzielnych galach. W 1986 roku wychodzi na komputery Thomson MO5 oraz Amstrad CPC gra pod tytułem Asterix c'est la Potion Magique. Jest to bardzo prosta platformówka, gdzie naszym głównym zadaniem będzie pozbieranie niezbędnych składników dla druida w celu stworzenia magicznego napoju. Aby osiągnąć nasz główny cel, to będziemy za pomocą znajdowanych przedmiotów próbować przechodzić do następnych lokacji. Ale nasz gal potrafi nieść naraz tylko jeden przedmiot, co w praktyce oznacza, że często zostaniemy zmuszeni do częstego powracania, by pozbierać wymaganą rzecz. I dla przykładu, gdy wejdziemy do planszy, gdzie na dzień dobry wleci w naszą stronę strzała, to musimy wrócić się po tarczę i dopiero wtedy wchodzimy. Dzięki temu strzała nie zostaje wystrzelona, a my możemy zebrać jeden z 5 składników napoju. Na naszej drodze staną też Rzymianie oraz dziki, których załatwiamy jednym atakiem. Będziemy również mogli skorzystać z pomocy Obelixa i Kakofonixa pod warunkiem posiadania odpowiedniego przedmiotu, ale w rzeczywistości przyjdzie nam ich użyć góra około 3 razy. I na przykład Kakofonixa używamy tylko raz, by usunął nam z drogi przeszkodę. A Obelixa by zrobił wyłom w ścianie. Od samego początku będziemy się borykać z największą wadą tej produkcji, a jest nią sterowanie, a dokładniej skoki. Próba wykonania precyzyjnego skoku będzie od nas wymagać sporej cierpliwości. Jak na początku wspominałem, będziemy naprawdę często przechodzić przez te same lokacje tylko po to, by pozbierać aktualnie wymagany przedmiot, co na dłuższą metę jest naprawdę irytujące. Inną wadą, a może w przypadku tej gry lepiej uznać to za zaletę, to przejście jej zajmie nam maks 1 godzinkę czasu, jeśli gramy po raz pierwszy. A potem jak już będziemy wiedzieć, gdzie iść i w jakiej kolejności zbierać przedmioty, to będziemy w stanie przejść ją w ciągu 15 minut. W tej grze nie potrafię dojrzeć żadnych prawdziwych zalet i nawet fani Asterixa i Obelixa powinni trzymać się od tej produkcji z dala. Jedyna wielka gratka, jaka była dla fanów, był dołączany ekskluzywny 3-stronicowy komiks pod tytułem Rok 50 przed naszą erą, który poza zestawem z grą pojawił się dopiero po 17 latach w 2003 roku w komiksie Asterix i Galijskie Początki. Następna gra jest produkcją nieoficjalną i wydaną jako gratis do niemieckiej gazety pod tytułem Asterix The Odyssey, który jest adaptacją komiksu pod tytułem Odyseja Asterixa. Jest to prosta tekstowa gra przygodowa uzupełniona o dosyć marnej jakości obrazy, które opowiadają o wyprawie Asterixa na Bliski Wschód w celu znalezienia bardzo rzadkiego składnika magicznego napoju, któremu druidowi się wyczerpał. Podczas gry będziemy wpisywać komendy takie jak na przykład idź, podnieś, wypij i tym podobne. I to właściwie jest tyle do powiedzenia o tej grze. Asterix Scheherazade jest produkcją opartą na jednym z komiksowych przygód pod tytułem Asterix u Reszehezady. To dzieło wydane w roku 1988 to właściwie interaktywny komiks niż gra, gdzie gracz może za pomocą kursora kliknąć na obiekty widoczne na obrazie, by aktywować krótkie scenki. Obrazy widoczne na ekranie są żywcem z komiksu wzięte. Czasem będziemy musieli podejmować decyzję, co zrobić i jeśli wybierzemy złą opcję, to zaczniemy wszystko od początku. Od czasu do czasu pojawi się moment, kiedy to będziemy sterować Asterixem w krótkiej mini-grze, która w swojej mechanice przypomina Pac-Mana. Nie wiem dla kogo ta produkcja jest skierowana, bo gra koniec końców jest produkcją właściwie zbędną, bo ci co chcieliby po prostu poznać historię to sięgną po komiks, a gracze, którzy szukają interaktywnego wyzwania nie mają tu czego szukać. Ostatnią grą jaką przedstawię jest Asterix and the Magic Cauldron.
Zręcznościowa gra wydana m.in. na Commodore 64, Amstrad CPC oraz ZX Spectrum od studia Beam Software w 1987 roku. Beam Software było już znane głównie dzięki takim grom jak Hobbit oraz The Way of the Exploding Fist. Wydawać by się mogło, że tym razem dostaniemy naprawdę porządną grę z galami, ale jak to wyszło w praktyce, to po kolei. Naszym głównym zadaniem będzie zebranie porozrzucanych po mapie 7 części kotła, które rozpadły się w wyniku nieudanego eksperymentu druida. Nasze poszukiwania zaczynamy od wioski i od tej pory, by przejść do następnej planszy, należy skierować się w górę, w dół, w lewo bądź w prawo. W ten sposób będziemy przemierzać krainę, ale jednocześnie musimy mieć przygotowaną naprawdę dobrą pamięć, gdyż dla przykładu pójdziemy w górę, a potem zdecydujemy się wrócić, to trafimy do całkowicie innego miejsca. Są jednak momenty, gdy takie powroty są możliwe, co pokazuje niekonsekwencję w podróżowaniu i wiele graczy może pomyśleć, że lokacje są przydzielane losowo. To strasznie utrudnia rozgrywkę, a tych plansz jest w grze 51. Trzeba też mieć na uwadze, że w tamtych czasach, kiedy jeszcze nie było powszechnego dostępu do internetu, korzystanie z opisów było bardzo ograniczone i większość graczy przechodziło bez żadnej pomocy, co było miejscami naprawdę udręką. Podczas przemierzania krainy przyjdzie nam się spotkać z dzikami, które są bardzo łatwe do pokonania i uzupełniają naszą liczbę posiadanych pieczeni, które z czasem będą się wyczerpywać. Ale gdy przyjdzie nam się zmierzyć z Rzymianami, to z reguły jesteśmy skazani na porażkę, a to dlatego, że legioniści poruszają się o wiele szybciej niż nasz główny bohater, co praktycznie uniemożliwia nam ucieczkę, a gdy nas dorwie, to wygranie starcia z nim jest bardzo trudne i zwykle kończy się to naszą porażką. Dlatego najlepiej jest unikać walki, chociaż jest to prawie że niemożliwe. Gdy stracimy wszystkie życia, to musimy nasze poszukiwania zaczynać od początku. Oczywiście możemy skorzystać z napoju magicznego, ale mamy go tylko jedną sztukę i najlepiej go zachować do walki z najtrudniejszym przeciwnikiem w grze, czyli gladiatorem. Najśmieszniejsze jest to, że przez większą część czasu za Asterixem podąża Obelix, z którego nie mamy żadnego użytku. Gra została wydana również w Stanach Zjednoczonych, ale Amerykanie nie bardzo kojarzą postacie Asterixa i Obelixa, to wydawca postanowił wprowadzić lekkie zmiany i wydać je pod tytułem Ardok the Barbarian. Jedyne zmiany, jakie zostały wprowadzone, to podmienienie głównych postaci oraz zamiast kawałków kotła szukamy części tarczy, a reszta została bez zmian. Jako że jestem człowiekiem mało cierpliwym, to postanowiłem skorzystać z dobrodziejstw internetu i sięgnąć po solucję. Dobra, to najpierw idziemy tu i tu, skręcamy, idziemy... Cholera jasna! Na Belenosa! Dobra, jeszcze raz. Okej, dobra. Już mam 6 części. Została ostatnia. Super. To szybko, tu i tam. I w końcu A gdzie jest ostatnia część? Chwila. Niektóre wersje tej gry posiadają błąd, który czyni grę niemożliwą do przejścia. Ostatni kawałek kotła nie może zostać zebrany dlatego, że jest zakryty grafiką łuku triumfalnego. Uspokój się, Obelixie! Spokojnie, tylko spokojnie! Nigdy stąd nie wyjdziemy, Asterixie. Nie pomoże nam nawet porcja magicznego napoju.
Zwariujemy i zostaniemy niewolnikami Juliusza Cezara. Nigdy w życiu!